Cześć, dzisiaj jesteśmy w Czersku, w ruinach zamku w Czersku. Z pozoru te ruiny może nie wyglądają zbyt imponująco, za to sam zamek skrywa wiele tajemnic. Zamek w Czersku. Z pozoru zwykłe ruiny nad Wisłą. Ale historia tego miejsca jest jak średniowieczna saga z polityką, smokiem i królewskimi dramatami w tle. Po pierwsze, Czersk był stolicą Mazowsza. Zanim Warszawa przejęła pałeczkę, to właśnie tutaj rezydowali książęta mazowieccy. A sam zamek powstał, w tej wersji oczywiście murowanej, powstał z ich rozkazu pod koniec XIV wieku. A zanim powstał murowany zamek, Czersk był grodem z kościołem i drewniano-ziemnymi wałami. Ale w XIII wieku został zrównany z ziemią przez własną rodzinę. Brat przeciwko bratu. Książę Władysław II zniszczył osadę swojego brata, Bolesława Kędzierzawego, jak w telenoweli, tylko bez happy endu. Potem zrobiono tu cmentarz. Archeolodzy naliczyli ponad 1800 szkieletów. Tak, zamek w Czersku dosłownie wyrósł na kościach. Po drugie, królowa Bona. Tak, właśnie ta od sprowadzenia warzyw do Polski. Była żoną Zygmunta Starego i matką Zygmunta Augusta ostatniego z dynastii Jagiellonów. Dostała Czersk jako oprawę wdowią i potem tutaj przeniosła swoją siedzibę i tutaj zakładała swoje winnice i ogrody. Bona nie była typową królową z obrazka. Organizowała produkcję dywanów, modernizowała gospodarkę i ściągała zyski jak porządna menadżerka. A wszystko to z widokiem na Dolinę Wisły. Co więcej, zakładała stadniny koni, rybne stawy, a nawet wprowadzała nowoczesne metody uprawy roli. Można powiedzieć, że zanim to zrobiło się modne, Bona już robiła z Mazowsza projekt EcoSmart. Wieża bramna skrywa kilka ciekawych wnętrz. Najpierw komnata kasztelana z odtworzonym łożem z baldachimem i meblami stylizowanymi na średniowieczne. Wyżej znajduje się sala tronowa, pełniąca niegdyś funkcję audiencjną. To właśnie tu zapadały lokalne decyzje polityczne, odbywały się spotkania z posłami i ważnymi gośćmi. Zwieńczeniem wspinaczki jest taras widokowy. Z tego miejsca roztacza się szeroka panorama na Dolinę Wisły i okoliczne pola. Mimo upływu wieków widok ten wciąż potrafi robić wrażenie, zwłaszcza przy zachodzie słońca. I na koniec klasyka, czyli potop szwedzki. W 1656 roku wycofujące się oddziały szwedzkie zajęły Czersk. Ich wizyta była krótka, ale katastrofalna. Podpalili miasto, zdewastowali kościoły, a zamek wysadzili. Mury pękały od ognia i prochu, wieże zostały zniszczone. To nie był koniec. Po Szwedach przyszły jeszcze wojska Rakoczego i oddziały kozackie, które dopełniły dzieła zniszczenia. W 1660 roku zamek był już tylko ruiną. A teraz coś dla fanów lochów, ponieważ jedna z wież zamku w Czersku była właśnie więzieniem. Tylko nie było to takie zwykłe więzienie z kratami i kluczem, ale takim więzieniem, w którym więźniów rzucano przez otwór w suficie do wnętrza. Nie było szans, żeby mogli się w żaden sposób uwolnić. Więzienie w czerskiej wieży było wyjątkowo surowe. Cela bez drzwi, bez okna, wykuta nisko w murze. Jedyny sposób, by się tam dostać, to zostać spuszczonym liną z góry. Warunki? Spartańskie. Ucieczka praktycznie niemożliwa.
Jednym z takich celebrytów, którzy mieli przyjemność siedzieć w tym więzieniu, był m.in. Henryk Brodaty. W dobie walk o dzielnicę senioralną został uwięziony przez Konrada Mazowieckiego i przez pewien czas posiedział sobie na zamku w Płocku, a potem na zamku w Czersku. Właśnie w tej dziurze. Legenda mówi, że dawno, dawno temu w okolicach Czerska pojawiła się również wywerna, czyli skrzydlata istota, która przypominała swoim wyglądem smoka. A ta, w przeciwieństwie do wawelskiej wersji, nie pożerała owiec, tylko przynosiła deszcz. Związana z żywiołem wody, wywerna miała zagnieździć się na wzgórzu zamkowym i złożyć jajo. W dowód wdzięczności za pomoc w nawodnieniu okolicznych pól, mieszkańcy pozwolili jej tu zostać. I chociaż to tylko legenda, dziś w jednej z wież można zobaczyć rekonstrukcję tego smoczego jaja. Ten zamek miał być tylko przystankiem, tak z ciekawości i tak po drodze, a okazał się jedną z ciekawszych niespodzianek całej naszej wycieczki. Niepozorny, ale z historią, która naprawdę wciąga. Są książęta, jest królowa Bona, są tajemnicze zgony, lochy bez wyjścia i wywerna, która sprowadza deszcz. Bo Czersk, mimo że mały, ma w sobie coś i całkiem nieźle potrafi o tym opowiedzieć.